Kwadratowy kadr, detekcja paczek, zapis bez konieczności wykupienia abonamentu, no i zasilanie bateryjne lub przewodowe. Reolink Video Doorbell drugiej generacji na papierze ma wszystko, czego oczekuje się dzisiaj od dobrego wideodzwonka. Mam go u siebie od kilkunastu dni. Testowałem go i bateryjnie, i przy podłączonym zasilaniu. A to drugie, jak się okazuje, daje kilka dodatkowych funkcji, o których powiem za chwilę. Pytanie na dzisiejszy odcinek jest proste. Czy to faktycznie działa tak, jak producent obiecuje, czy jest to kolejny sprzęt, który dobrze wygląda tylko w specyfikacji? Zostańcie ze mną, bo może być to jeden z ciekawszych produktów tego typu na rynku. A jak chcecie zobaczyć, jak wyszło, to oglądajcie do samego końca. Oraz oczywiście dajcie łapkę i suba, żebym mógł robić dla Was więcej takich materiałów. Ten odcinek robię we współpracy z Reolink. Firma wysłała mi wideodzwonek razem z Home Hubem i dodatkowym gongiem, żebym mógł to wszystko przetestować w praktyce, a nie tylko przeczytać specyfikację. Ocena produktu jest w całości moja. Testowałem to urządzenie u siebie przy własnych drzwiach, więc usłyszycie i to, co działa dobrze, i to, co mi się nie spodobało. Bez względu na to, czy producentowi się to spodoba, czy też nie. Zacznijmy klasycznie od unboxingu. W pudełku dostajemy sam dzwonek, płytkę montażową, klin do montażu pod kątem, szablon na otwory, kabel USB-C, przewód łączący, komplet wkrętów, instrukcję obsługi, no i jeszcze dołożyli przedłużacz przewodu. Standardowo wszystko, co potrzebne do montażu, jest w środku. Do tego dostałem od Reolink dodatkowo jeszcze jedno urządzenie. Plugin Chime, czyli dzwonek do wsadzenia w gniazdko. Nie jest to element zestawu, ale coś, o co poprosiłem, żeby móc przetestować osobno, bo chciałem sprawdzić, czy jest to tylko marketingowy gadżet, czy faktycznie coś, co przydaje się na co dzień. Pierwsze, co czuć w ręku, to waga urządzenia. 231 gramów, czyli sporo jak na wideodzwonek. Większość tej wagi to zapewne bateria 7000 mAh, którą ładuje się poprzez USB-C. A jeśli mamy podłączone zasilanie na stałe, to dzwonek ładuje się właśnie przez te złącze zasilania. I to jest fajne rozwiązanie, bo nawet jak w domu zabraknie prądu, dzwonek dalej działa na baterii i może rejestrować na kartę microSD zdarzenia z tego, co działo się przed drzwiami. I od razu małe zastrzeżenie, zanim pójdziemy dalej. To jest wideodzwonek, a nie wideodomofon. Nie otworzy Wam drzwi elektrozaczepem, nie steruje też bramą wjazdową. To kamera z dzwonkiem i aplikacją, a nie system domofonowy z panelem wewnętrznym. To dwie osobne kategorie sprzętów, które często się myli i które mają różne możliwości. Ale do tego jeszcze wrócę w dalszej części odcinka. Sam korpus jest wysoki i wąski. Na górze mamy obiektyw z mikrofonem, poniżej czujnik ruchu w technologii PIR, a jeszcze niżej dwie diody światła podczerwonego, no i czujnik światła dziennego, który wie, kiedy włączyć diody IR. Na dole mamy przycisk dzwonka w podświetlanym pierścieniu, a ten ładnie podświetla się także wtedy, kiedy PIR wykryje ruch przed dzwonkiem, więc od razu wiadomo, że urządzenie coś zauważyło, a odwiedzający nawet w ciemności zobaczy, gdzie jest przycisk dzwonka. Obraz z kamery to kadr w stosunku 1:1, czyli kwadrat, a nie prostokąt. I to, jak podaje producent, jest sedno tego urządzenia. W typowym kadrze 16:9 widzisz albo górę, albo dół sceny. W kwadracie widzisz obie rzeczy naraz. Gościa od głowy do stóp i to, co leży pod nogami. No dobra, teraz konfiguracja. Dzwonek łączy się z Wi-Fi dwuzakresowym bez znaczenia, czy macie sieć 2,4 czy 5 GHz. Do obu sieci bez problemu podłączycie wideodzwonek. I tu warto wiedzieć jedną rzecz. Parowanie możecie zrobić praktycznie w dowolnym miejscu, a urządzenie nie musi jeszcze wisieć tam, gdzie ma finalnie zostać. Jest to zasługa wbudowanego akumulatora o pojemności 7000 mAh, na którym dzwonek działa według producenta nawet do 10 miesięcy, choć to zależy od ustawień i warunków. Osobiście jednak uważam, że w naszym klimacie, jeśli zostawicie go tylko na baterii, ładowanie będzie potrzebne częściej niż mówi nam specyfikacja. Na baterii dzwonek jest w pełni mobilny. Oczywiście, żeby go powiesić, i tak trzeba wywiercić otwory pod kołki montażowe,
montażowe i tego nie unikniemy. Różnica jest inna. Nie trzeba wiercić otworów pod przewody, bo jeśli nie mamy możliwości ich doprowadzenia, to urządzenie i tak będzie działać. Są jednak dwie rzeczy, które dostajesz tylko i wyłącznie po podłączeniu do zasilania na stałe. Nagrywanie 24 godziny na dobę i pre-roll, czyli zapis zdarzenia jeszcze kilkadziesiąt sekund przed tym, jak coś faktycznie się wydarzyło. Do tego wrócę szerzej za chwilę, bo to moim zdaniem największa różnica między tymi dwoma trybami działania. W kwestii zasilania stałego mówimy o napięciu zmiennym od 8 do 24 V albo napięciu stałym 24 V, czyli dokładnie to, co wielu z Was ma już w rozdzielnicy do zasilania elektrozaczepów w furtce albo innego wideodomofonu przy wjeździe. W moim przypadku wykorzystam ten sam zasilacz, który zasila mi wideodomofon, o którym zrobiłem już odcinek w zeszłym roku. Link do filmu pewnie macie gdzieś w rogu ekranu oraz oczywiście standardowo w opisie pod filmem. U mnie akurat przewód do tego miejsca mam już przygotowany wcześniej, więc odbyło się bez wiercenia przez elewację na już gotowym budynku. Jeśli u Was tego przewodu jeszcze nie ma, to warto pomyśleć o tym wcześniej, zanim ocieplenie czy elewacja zostaną wykonane. Jest jeszcze trzecia opcja, panel słoneczny. Dla tych, u których nie ma łatwego dostępu do zasilania, ale jest słońce padające na drzwi. Dobra, teraz pokazuję montaż tego wideodzwonka, żebyście wiedzieli, jak go zamontować. Ja już mam przygotowane wszystkie przewody i mam również powiercone kołki do styropianu, dzięki czemu właściwie zostaje mi tylko i wyłącznie przywiesić klin kątowy, sam panel do montażu wideodzwonka, no i zawiesić na nim sam wideodzwonek. No i dzwonek jest zamontowany. Tak naprawdę wystarczyło tylko i wyłącznie zamocować klin. Do klinu, który daje nam mocowanie kątowe, przez co domofon nie patrzy na wprost, tylko jest lekko odchylony w stronę gościa, dokręcamy płytkę montażową, a do płytki montażowej wsadzamy nasz wideodzwonek, wcześniej podłączając pod styki zasilanie naszego wideodzwonka. I to tyle. Dzwonek zamontowany. Sensor 2K o rozdzielczości 2048 na 2048 pikseli, czyli jakieś 4 megapiksele, czyli 2K, oznacza więcej szczegółów niż w standardowym Full HD, które jeszcze do niedawno było normą w tego typu urządzeniach. Nie liczcie jednak na odczytanie drobnego druku na paczce z większej odległości. To wciąż nie jest ta rozdzielczość, ale sylwetkę, twarz, ruch i ogólny kontekst sceny widać bardzo wyraźnie. Żeby sprawdzić to naprawdę, a nie tylko w jednych wygodnych warunkach, nagrałem 4 scenariusze. Pierwszy, zwykły dzień bez słońca. Kolejny, słoneczny dzień, gdzie słońce jest gdzieś za dzwonkiem albo z boku. Innym razem po południu, gdzie słońce świeci prosto w obiektyw, a osoba stoi pod światło, bo właśnie w takich warunkach przetestowanie trybu HDR ma największy sens. I na sam koniec ujęcie po zmroku, gdzie do oświetlenia sceny wykorzystana jest dioda światła podczerwonego. Reolink wykrywa 4 rodzaje zdarzeń, analizując zawartość kadru: osobę, pojazd, zwierzę i paczkę. I to bez konieczności płacenia za subskrypcję. Powiadomienia dostajesz razem z podglądem zdjęcia, więc zanim jeszcze otworzysz aplikację, widzisz z ekranu blokady telefonu, co dzieje się przed drzwiami. W praktyce sprawdzałem, jak często dostaję fałszywe alarmy. Przejeżdżający samochód w tle, kot z sąsiedztwa, wiatr poruszający czymś w kadrze. Czułość detekcji da się dostroić, a do tego dla każdego typu wykrywania można w aplikacji ustawić strefę wykluczenia, czyli po prostu zaznaczyć obszar kadru, gdzie dany typ zdarzenia ma być ignorowany. Jeśli macie ruchliwą ulicę w tle, wykluczacie samochody z tamtej strony kadru i tyle. Czas na parę słów odnośnie dźwięku. Dzwonek posiada dwukierunkowe audio z redukcją szumów. Możesz zatem normalnie porozmawiać z osobą pod drzwiami, nawet jeśli jesteś w pracy albo na drugim końcu miasta. Do tego fajną opcją są gotowe odpowiedzi głosowe, które możemy wcześniej nagrać. Jedno kliknięcie i dzwonek odtwarza nagrany komunikat, więc nie musisz nawet mówić, jeśli akurat nie możesz odebrać połączenia. Jest jeszcze Voice Mask.
funkcja zmiany głosu na starszego mężczyznę, robota albo klauna. Brzmi jak gadżet, ale ma sens, jeśli nie chcesz, żeby nieznajomy pod drzwiami wiedział, że rozmawia akurat z tobą, a nie na przykład z domownikiem. To jest funkcja działania maskowania jako robot. Moim dźwiękiem jest dźwięk klauna. W specyfikacji, którą dostałem, była informacja, że bezpośrednie połączenie wideo przy dzwonku dostępne jest tylko i wyłącznie na systemy iOS. Ale u mnie na Androidzie udało się ustawić automatyczne powiadomienie z możliwością rozmowy z osobą przed dzwonkiem, więc wygląda na to, że funkcja doszła w międzyczasie i dokumentacja jest po prostu nieaktualna. A teraz wracam do tego, co obiecałem wcześniej. Różnica między zasilaniem baterią a przewodem to nie tylko wygoda montażu. To dwie konkretne funkcje. Pierwsza to możliwość nagrywania 24 godziny na dobę. Na baterii dzwonek nagrywa tylko wtedy, kiedy coś wykryje, bo ciągłe nagrywanie zabiłoby akumulator w kilka godzin. Na przewodzie ten limit znika. Kamera zapisuje materiał bez przerwy na kartę microSD w urządzeniu, a jak karta się zapełni, najstarsze nagrania są po prostu nadpisywane nowymi. Druga rzecz to pre-roll i jest to moim zdaniem istotniejsza różnica niż samo nagrywanie 24 godziny na dobę. Chodzi o to, że na zasilaniu bateryjnym dzwonek zaczyna nagrywać dokładnie w momencie wykrycia ruchu, czyli łapiesz osobę już w kadrze, ale nie widzisz, jak się tam znalazła. Z pre-rollem dzwonek zapisuje też kilka chwil przed samym zdarzeniem, więc macie to na nagraniu od samego początku, a nie dopiero od momentu, kiedy kamera wykryła zdarzenia. A to może być kluczowe, jeśli na przykład chcecie zarejestrować twarz osoby, która zabrała paczkę spod drzwi, zanim jeszcze cokolwiek wyzwoliło detekcję. Obok chmury, która jest płatna, Reolink daje też kilka opcji zapisu, za które nie musisz płacić żadnego abonamentu. Podstawowym sposobem jest zapis materiału na karcie microSD o maksymalnym rozmiarze do 512 GB włożonej do samego dzwonka. Innym sposobem jest zapis na Reolink Home Hub, który, mówiąc prościej, przejmuje dzwonek i zapisuje materiał bezpośrednio na sobie. Można też podłączyć własny rejestrator NVR, ale tylko poprzez Home Hub. Najpierw dodajecie dzwonek do Reolink Huba, a następnie wystawiacie strumień RTSP do waszego wideorejestratora. Na koniec jest jeszcze opcja zapisu na własny serwer FTP. I tutaj muszę od razu wspomnieć o jednym minusie. Nie da się dostać do strumienia RTSP bezpośrednio z samego dzwonka, a idealnie byłoby, gdybym mógł pominąć Reolink Hub i podłączyć swój rejestrator sieciowy prosto do dzwonka, nawet z ograniczeniem, że działa to tylko na zasilaniu przewodowym. Ale tej opcji po prostu nie ma, albo ja jej nie potrafiłem znaleźć. Wracam jeszcze do tego dodatkowego urządzenia, o którym wspominałem na początku. Plugin Chime. I tu ważna sprawa na start. To nie jest element standardowego zestawu i musisz go dokupić osobno. Sam dzwonek wspiera tylko nową wersję gonga, czyli Reolink Chime Plus, która na stronie producenta kosztuje około 35 euro, czyli w przeliczeniu na polskie jakieś 150 zł. Wsadzasz go w gniazdko w domu, parujesz razem z dzwonkiem i od tej pory, kiedy ktoś naciśnie przycisk, słyszysz to w całym domu, a nie tylko powiadomienie w telefonie. I to jest właśnie odpowiedź na pytanie, które sobie zadałem na starcie. Czy jest to tylko zwykły gadżet, czy realna wartość? Dla mnie to jest ta druga opcja. Nie każdy trzyma telefon przy sobie cały czas i nie każdy słyszy powiadomienie, kiedy ktoś jest w innym pokoju albo w ogrodzie. Fizyczny dzwonek w domu rozwiązuje ten problem od razu, bez kombinowania z ustawieniami powiadomień. Ale trzeba pamiętać, że jest to 150 zł, które trzeba dodać do budżetu, jeśli chcecie mieć tę funkcję. No i teraz dochodzimy do rzeczy, która mnie samego zaskoczyła. Po wejściu do Home Assistanta ten sam wykrył mi nowe urządzenie w sieci. Właśnie ten wideodzwonek. Musiałem tylko zainicjować konfigurację i podać hasło administratora, które ustawiłem wcześniej na etapie parowania. No i żadnego Home Huba do tego nie potrzebowałem. Po zintegrowaniu z Home Assistantem mamy dostępne naprawdę sporą ilość ENCI. I to jest więcej niż sam spodziewałem się zobaczyć.
Wykrywanie gościa, ruchu, osoby, paczki, pojazdu czy zwierzęcia domowego. Każdy typ detekcji jako osobny sensor w Home Assistant. Do tego są migawki i niskiej i wyższej rozdzielczości, które pozwalają zobaczyć podgląd nawet kiedy dzwonek działa na baterii. I tu jedna uwaga. Te encje są domyślnie wyłączone, więc żeby je zobaczyć, trzeba je ręcznie włączyć w ustawieniach integracji. Ale jak już to zrobicie, Live View na baterii z poziomu HA to jest coś, czego osobiście się nie spodziewałem. Z panelu konfiguracji w Home Assistant da się ustawić naprawdę sporo. Czułość detekcji dla każdego typu osobno, pracę diod podczerwieni, nagrywanie, tryb prywatny, głośność, a nawet włączanie powiadomień push na komórkę czy alertów e-mail, jeżeli takowe skonfigurowaliśmy. Model, który testuję, to druga generacja wideodzwonka Rolling. Nie mam pierwszej generacji tego dzwonka, żebym mógł postawić je jedno przy drugim, ale na podstawie tego, co Reolink podaje w materiałach i tego, co można znaleźć w sieci, kilka rzeczy się zmieniło. Kadr 1:1 to nowość. Pierwsza generacja miała standardowy prostokątny kadr 16:9. Detekcja ma być też teraz dokładniejsza. Do tego doszła funkcja Voice Mask, o której mówiłem wcześniej, oraz alert antysabotażowy, który wyzwala głośny alert, jeśli urządzenie wykryje próbę jego kradzieży. Preroll w trybie przewodowym to też nowość drugiej generacji. Na końcu jeszcze sama bateria. Producent podaje, że w nowej generacji działa ona dłużej dzięki zastosowaniu nowego mikroprocesora Qualcomm MicroPower, który zużywa mniej energii i lepiej zarządza połączeniem z siecią Wi-Fi. Więc jeśli macie pierwszą generację i zastanawiacie się, czy warto przesiadać się na tę nową, to właśnie te rzeczy powinny przeważyć nad zakupem, jeśli w ogóle mają dla Was znaczenie. No dobra, czas na podsumowanie. I zacznę od tego, że Reolink zrobił tutaj naprawdę dobrą robotę. Aplikacja prowadzi krok po kroku nie tylko poprzez konfigurację, ale i też sam fizyczny montaż. Świetna, bezpośrednia integracja z Home Assistant to rzadkość. Do tego masa opcji konfiguracyjnych, detekcja bez subskrypcji, strefy wykluczenia i strefy prywatności oraz działający i przydatny plugin Chime. I tu jest jeszcze jedna funkcja, którą chcę wyróżnić osobno. Są to webhooki. Możecie je wyzwolić z poziomu rozmowy z osobą przed dzwonkiem. Na przykład otworzyć furtkę, jeśli macie tam Shelly, przy samym elektrozamku, albo bramę wjazdową, jeżeli macie odpowiedni moduł w napędzie bramy. I to jest właśnie sposób, żeby obejść to, o czym mówiłem na samym początku. To wideodzwonek, a nie wideodomofon. Ale dzięki webhookom możecie go używać nawet przy furtce z elektrozaczepem, jeśli zadbacie o przewody i dodatkowe moduły. No i teraz to, co wymaga samego dopracowania. Brak dostępu do strumienia RTSP wprost z wideodzwonka to dla mnie największy minus. Integracja przez Home Huba u mnie niestety zawiodła. Nagrywanie 24 godziny na dobę ruszyło, ale straciłem możliwość konfiguracji poprzez aplikację mobilną. Same webhooki, o których powiedziałem kilkanaście sekund temu, są świetne, ale przydałaby się możliwość automatycznego wyzwolenia ich też na przykład po wciśnięciu przycisku albo po samej detekcji na przykład paczki albo wyzwoleniu czujnika PIR. Same webhooki tylko wywołują adres URL, który podamy i niestety nie przesyłają kadru z kamery, co przydałoby się na przykład podczas analizy obrazu i zadziałania automatyki domowej w Home Assistant. Czego jeszcze mi brakuje? Obsługi VoIP, żeby skonfigurować dzwonek z własnym serwerem SIP, ale to już moje własne, chyba trochę zbyt wygórowane wymagania. No i jeszcze jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć. Koszty. Sam wideodzwonek to prawie 140 euro, czyli jakieś 600 zł. Plugin Chime, o którym mówiłem wcześniej, to kolejne 35 euro, czyli 150 zł. A gdybyście chcieli do tego jeszcze Reolink Hub, szykujcie się już na kolejne 80 euro, czyli niecałe 150 zł w wersji podstawowej. Cały taki komplet to już wydatek rzędu 1100 zł. Czy to dużo? Na rynku bez problemu znajdziecie tańsze alternatywy, szczególnie oparte na ekosystemie Tuya, ale nie dadzą Wam takich możliwości jak Reolink i do tego zwykle nie zadziałają bez dostępu do chmury. A to jest coś, czego ja osobiście unikam, jeśli tylko mogę. No i teraz kluczowe pytanie. Dla kogo to jest? Jeśli macie już Home Assistant i szukacie dzwonka, który wejdzie do systemu bez dodatkowych urządzeń, bez kombinowania, to jest to dokładnie to, czego szukacie. Tak samo jeśli chcecie pełen kadr osoby i paczki położonej na ziemi, a nie tylko i wyłącznie fragment sceny oraz wolicie zapis lokalny bez comiesięcznych opłat. Jeśli natomiast macie już rozbudowany system z własnym wideorejestratorem i chcecie podłączyć dzwonek wprost do niego bez żadnego pośrednika, tu może być
zrobić zawód, bo bez RTSP z samego urządzenia i tak w końcu trafiacie na huba. Jeśli szukacie klasycznego wideodomofonu z obsługą elektrozaczepu czy sterowaniem bramą w standardzie, to niestety, ale to nie jest ten produkt, choć webhooki dają furtkę, żeby to obejść własnymi środkami. Dla mnie osobiście, patrząc na to, co dostałem za tą cenę i te możliwości, to naprawdę solidny wideodzwonek. Z jednym realnym zastrzeżeniem co do integracji poprzez huba. Jeśli po tym wszystkim zastanawiacie się nad tym dzwonkiem, link do niego macie w opisie, a z kodem rabatowym DOMOSMART5 macie 5% zniżki w oficjalnym sklepie Reolink. I jeszcze raz podkreślam, ten odcinek zrobiłem we współpracy z Reolink, dostałem sprzęt do testów, ale ocena jest w całości moja własna. Zawsze, kiedy współpracuję z jakąś marką, robię to pod jednym warunkiem. Nikt nie ma wpływu na moją ocenę, a ja zachowuję pełną niezależność w tym, co i jak o produkcie powiem. A teraz Twoja kolej. Napisz w komentarzu, czy wolicie klasyczny wideodomofon z obsługą elektrozaczepu, czy taki wideodzwonek z integracją w Home Assistant jak ten. Jeśli odcinek był przydatny, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Pomaga mi to docierać z takimi materiałami do większej ilości osób. A jeśli chcecie mnie wspierać dodatkowo poza łapką i subskrypcją, możecie postawić mi kawę na Buy Coffee Tu. Link oczywiście na dole w opisie. Jeśli budujecie u siebie smart home i wolicie, żeby ktoś to zaprojektował i ogarnął za Was, zajrzyjcie na domosmart.pl. Tam też umówicie konsultację ze mną. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!